Witamy w naszym kolejnym odcinku podcastowym. Nagrywamy dokładnie 29 kwietnia, czyli jesteśmy w dosyć luźnej przedmajówkowej atmosferze, natomiast na tapet bierzemy temat poważny, bo będziemy rozmawiać sobie o analizie danych. Temat dość szeroki jak rzeka, o którym można sporo dyskutować i właśnie dlatego do rozmowy zaprosiłam Tomka Zarychtę, który jest kierownikiem naszego zespołu analitycznego. Witam Ciebie, Tomek. Cześć, czy ja się mogę już nie zgodzić? Mam nadzieję, że temat, czy taki poważny? Mam nadzieję, że mało poważny. Spróbujmy zrobić z tego coś ciekawszego niż poważnego. Dobrze, w takim razie ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie zupełnie, więc stawiam tu na Ciebie. Powiedz, z jaką lekcją powinien dzisiaj wyjść każdy słuchający nas po drugiej stronie? To się okaże, natomiast lubię, to też będzie dzisiaj pewnie widać, słychać bardziej niż widać. Lubię trochę wbijać szpilkę fanom Excela i pokazywać, że nie samym Excelem żyje analityka i myślę, że dzisiaj też trochę o tym będzie. Nie wiem, myślę, że o analizie danych w kontekście tego, czemu jest ważna, postaram się trochę ciekawie o tym opowiedzieć, a czy wyjdzie, zobaczymy. No i nie tylko. Przejdziemy sobie potem jeszcze do jednego ciekawego rozwiązania, ale o tym za chwilę. A teraz przejdźmy może do tego, że mam pewien biznes. Wcielam się w osobę, która prowadzi swój biznes, dokładnie mam swój e-sklep. Do tego, czym się dokładnie zajmuję, może przejdziemy sobie później, ale teraz jakbyś mógł mi powiedzieć w pigułce, co takiego da mi analiza danych? Jakie korzyści, jakie konkretnie daje mi korzyści? Bardzo szeroko, bardzo mało ogólników. Myślę, że fajnie będzie za chwilę przejść do konkretów, dlatego że każda branża się troszkę innymi prawami rządzi. Natomiast sama analiza tak naprawdę jest potrzebna, wartościowa, kluczowa dla większości, może każdego aspektu, nie wiem czy każdego, większości aspektów każdego biznesu, bo tak naprawdę niezależnie od tego, co chcesz robić, masz tam jakieś działy albo chociaż kompetencje w organizacji, czy to będzie sprzedaż, czy to będzie HR, czy to będzie produkcja, czy to będzie jeszcze marketing, czy coś jeszcze innego. Tak naprawdę każdy te dane jakieś tam zbiera, jakieś ma, na ich podstawie bardziej lub mniej, ale jednak jakieś wnioski wyciąga. Więc wydaje mi się, że to, że analityka jest potrzebna do prowadzenia zoptymalizowanego biznesu, skalowalnego biznesu, to każdy wie, natomiast nie każdy wie, jak to skutecznie robić. Mhm. No tak, a zakładając, już teraz przejdę do tego konkretu, mam sklep, w ramach którego sprzedaję planszówki. Te planszówki już mam w moim prywatnym magazynie. Dokonałam zakupu przed uruchomieniem sklepu. No i ja nie mam działu HR, ja nie mam dość skomplikowanych procesów w ramach mojej organizacji, w ramach mojej jednoosobowej działalności. No i biorąc w tym momencie pod uwagę specyfikę tej branży planszówkowej, co powinnam wziąć pod uwagę, jak powinnam się przygotować do analizowania danych? W tym case'ie, który powiedziałaś, generalnie sam case z planszówkami jest o tyle ciekawy. Bo wiesz, chodzi mi o to, że ja po prostu nie mam tych rozwiniętych struktur. Masz trudno, bo wchodzisz w działkę, w której już działają giganci, wchodzisz w działkę, w której bardzo ciężko jest rywalizować z firmami, które już są na rynku, bo produkt masz tak naprawdę ten sam i tutaj jakością produktu się nie obronisz. Możesz spróbować się bronić ceną, ale znowu, giganci gdzieś tam z reguły, większe sklepy mogą mieć troszkę większe możliwości, żeby tą ceną gdzieś tam żonglować, więc na pewno to będzie trudny kawałek chleba do zdobycia, kawałek tortu. Myślę, że na pewno analiza konkurencji w takim przypadku wydaje się kluczowa. Analiza trochę zachowań konsumenckich, też w kontekście tego na przykład, masz tych gier jest na świecie trochę, sam wiem, bo trochę też ich mam u siebie, więc wiem mniej więcej jak ten rynek wygląda, więc jest tego sporo, tak żeby zatowarować sklep
w 100%, na pewno na początku będzie ciężko, więc trzeba w jakiś sposób decyzję podjąć, którymi bestsellerami chcemy rotować w pierwszej kolejności. Więc takich znaków zapytania będzie sporo. Takich rzeczy, które będą ryzykowne, też będzie sporo. Temat złożony, tak jak mówię, natomiast no to też jest tak, że widzisz, powiedziałaś, że już jakieś gry kupiłaś przed sklepem, Dokładnie. czyli musiałaś w jakiś sposób zrobić analizę, które gry chcesz kupić w pierwszej kolejności. Dokładnie, tak. No i poszła dosyć spora inwestycja. No, spodziewam się. No więc tak jak powiedziałem na początku, nie? Tą potrzebę jakby analizowania danych trochę każdy rozumie i każdy ją sobie ma i tak naprawdę nie ma jednej dobrej ścieżki, tak? To znaczy nie powiem ci teraz, no to musisz zrobić najpierw to i tamto i siamto, bo tak się nie da, to trzeba każdorazowo tylko jednak podchodzić, gdzieś tam się zastanawiać, analizować, testować, sprawdzać, wyciągać wnioski, optymalizować. Tak naprawdę zabawa z analizą danych jest troszkę taka niekończąca się i zawsze jest coś, co można przeanalizować. Dobrze, a zadam takie dosyć mocne pytanie. Czy jeżeli nie wdrożę analityki do mojego sklepu, to ostatecznie muszę liczyć się z tym, że będę musiała zamknąć swój biznes? Po pierwsze, już wdrożyłaś tą analitykę, no bo tak jak powiedziałem, to jakby każdy trochę to robi. Natomiast to ja rozumiem trochę analitykę jako zwiększenie szansy zaistnienia na rynku. Czyli to nie jest tak, że ty musisz analizować dane, żeby osiągnąć sukces. Jest wiele przypadków, gdzie ten sukces udało się po prostu innymi gdzieś tam obszarami uzyskać. Natomiast to, co dla mnie, to, co mnie gdzieś tam w tej analityce utwierdza i to, co zawsze lubiłem, to jest ta pewność. Czyli im rzetelniejszą analizę zrobię, tym większa szansa, że wnioski wyciągnięte na jej podstawie będą rzetelne i skończą się faktycznie, się finalnie przełożą na sukces. Więc czy musisz to robić? Nie. Natomiast warto jest to robić po to, żeby oszczędzić pieniądze. Po prostu, żeby, no zakładam, że możesz nie mieć pieniędzy na to, żeby sobie takie biznesy zakładać co tydzień, że jednak jak już inwestujesz w te gry, pewnie nie małe pieniądze, jakiś sklep, CMS, inne rozwiązania ułatwiające biznes, no to już jesteś zdecydowana i chciałabyś, żeby to było to, żeby to był ten sukces i w takim wypadku dobrze jest sobie dać tą pewność i jakieś analizy robić. Tak jak mówię, no to jest mały biznes, więc też Cię teraz nie będzie stać na jakieś rozwiązania z górnej półki, na zatrudnianie działu 5-osobowego, samych analityków. To też nie o to chodzi, trzeba to robić z umiarem. Dobrze, to w takim razie co wdrożyć na początek? Znaczy, tak jak mówię, no tutaj tak naprawdę ta analiza w tym przypadku mogłaby się na przykład rozpocząć od analizy konkurencji, od analizy rynku, zorientowania się tego, jak to wygląda. Powiedziałaś hasło wdrożyć, więc jak mówisz wdrożyć, no to Mam na myśli konkretne narzędzia, które mogą... Tak, więc dlatego chciałem do nich przejść. No wydaje mi się, znaczy takim trochę standardem tutaj na rynku naszym jest i nie tylko naszym, są te narzędzia typu GA4. Oczywiście różne systemy CMS też dają różną pulę raportów, natomiast no, często ciężko z tego coś rzetelnego wyciągnąć. No, my też mamy takie narzędzie, które służy właśnie do tego, żeby to wspierać Faxmatel. Zakładam, że o tym sobie też powiemy troszkę więcej później. Więc tak, no, ja bym tak naprawdę zacząłbym na pewno od GA4, dlatego że zakładam, to jest narzędzie, które pozwala Ci analizować zachowanie użytkowników przed zakupem. Tak jak mamy dane w CMS-ie, mamy już głównie dane transakcyjne, czyli w momencie mamy informacje, co ludzie kupili, w jakiej ilości i tak dalej, ale nie mamy informacji o ludziach, którzy nie kupili. A to też może być dla Ciebie na start kluczowe, żeby zrozumieć to, że w optymistycznym scenariuszu udało Ci się na przykład ten ruch na stronę pozyskać
Jeżeli się nie udało, no to oczywiście inne narzędzia, jakieś do SEO czy do adsów też tutaj będą pomocne. Załóżmy, że masz już ten ruch na stronie, nie masz sprzedaży, wtedy GA4 pomoże Ci na te odpowiedzi, na te pytania znaleźć odpowiedzi i myślę, że to jest dobry na start. No tak, tego raczej w takim razie nikt nie powinien pomijać. Wiadomo, że każdy właściciel e-sklepu chce pomnażać swój zysk. To jest pewne. Jakie sygnały w takim razie działalności e-sklepu wskazują na konieczność wdrożenia zaawansowanej analityki? Czyli odchodzimy już od tylko GA4, wchodzimy już w dalsze rozwiązania. Co byś mógł polecić osobom, które chcą coraz bardziej wgłębiać się w procesy, które zachodzą wewnątrz organizacji? Być może te struktury się rozrastają, być może potrzebują większego wsparcia. Jakie sygnały powinny świadczyć o tym, że tę zaawansowaną analitykę czas już wdrożyć? Mam wrażenie, że trochę odpowiedziałaś sobie na to pytanie sama, bo jeżeli chodzi o te sygnały, jakie wskazują na konieczność wdrożenia tej zaawansowanej analityki, no to na przykład mogą być to właśnie rozrastające się procesy. Gdzieś tam wzrost organizacji. Tak, przepraszam, zabrałam Ci z odpowiedzi. Bardzo dobrze, słuchaj, no to jest, ale to jest potwierdzenie też tych moich słów z początku, że no mniej więcej my się poruszamy w takim temacie, on jest ciężki też pod tym kątem właśnie, że jednak każdy tam trochę na czuja jest w stanie to robić i w zależności od tego, jak wysokie ego ma, to tak bardzo będzie szedł czasami z jakimiś decyzjami. Więc tak, tylko potwierdziłaś, cieszę się z tego. Natomiast wracając do pytania pierwotnego, procesy, rozrastająca się organizacja, to na pewno, bo my mówiliśmy do tej pory na razie o analityce w kontekście jakby danych przychodzących z zewnątrz, nie? Czyli to, co się dzieje z naszymi klientami, to, co się dzieje z produktami, to, co się dzieje z konkurencją, ale oczywiście możemy też badać procesy wewnętrzne. Gdzieś tam no, te wszystkie kwestie logistyczne, to myślę, że tutaj mam takie wrażenie, że ta branża logistyczna od zawsze stawiała bardzo mocno na optymalizację, bo to jest też taki temat, który łatwo jest zauważalny pod kątem tego, ile procesy dają, no bo jeżeli wysyła Ci 3-osobowy zespół 100 paczek dziennie, a nagle zaczyna Ci wysyłać 150 paczek dziennie, to są takie rzeczy, które od razu bardzo łatwo w organizacji zauważyć. Więc no, tych sygnałów będzie sporo. Ja trzymam kciuki za to, żeby te sygnały były pozytywne, bo oczywiście mogą być też negatywne. Czyli w pewnym momencie możesz zauważyć, że dzieje się coś złego, że spada Ci konwersja, że spadają Ci przychody. I tutaj no, brak takiej regularnej, cyklicznej analizy, brak sprawdzania, co się dzieje z biznesem na co dzień, może doprowadzić właśnie do takiej, nie bójmy się tego słowa, katastrofy w biznesie, którą później bardzo ciężko może być odwrócić. Ja mam taki przypadek, jest bardzo medialny, dlatego że mieliśmy jakiegoś klienta, który zgłosił się do nas w pewnym momencie z informacją: no, mam w tym roku mniejsze przychody o 50% względem roku poprzedniego. I analiza pokazała, że ten problem, on się nie pojawił w tym miesiącu, tylko on tak się naprawdę pojawił rok wcześniej, od kiedy my o tym z klientem rozmawialiśmy, tak? Czyli my z klientem rozmawialiśmy w marcu, a problem się pojawił w kwietniu poprzedniego roku i to był proces, który doprowadzał do obniżenia tych przychodów. Ja o tym nawet kiedyś przy okazji jakiejś prelekcji opowiadałem, żeby od razu gdzieś tam uniknąć sytuacji, w której ludzie będą sfrustrowani, że tak mało o tym wiedzą, no to powiem, tam chodziła kwestia z kanibalizacją ruchu SEO, właściwie kanibalizacją ruchu SEO przez ruch płatny i finalnie, no tam nie wchodząc w szczegóły, ale generalnie skuteczność poszczególnych kanałów zaczęła bardzo mocno spadać i finalnie właśnie był taki wynik, że w momencie, w którym klient zdał sobie sprawę, że już go nie stać dalej na prowadzenie biznesu, przyszedł do nas z informacją, co się zadziało. A zadziało się tyle, że rok wcześniej klient zmienił sobie agencję SEM,
która bardzo dużo kasy włożyła w kampanie brandowe i tam ciąg różnych zdarzeń. Mówię właśnie o tym dlatego, no bo to jest taki case tego momentu, w którym no, ten sygnał się pojawił, bardzo silny, czyli klient sobie zdał sprawę, że coś się dzieje nie tak. Natomiast to już było po pierwsze trochę za późno, tam się finalnie ten trend udało odwrócić, natomiast no, tych pieniędzy klient straconych nie odzyska i to właśnie o to chodzi, nie? Możemy wiele rzeczy zbagatelizować i dojść do ściany w momencie, kiedy patrzymy na swój wynik finansowy. Tam był przypadek, to co mówiłem na początku. To był w miarę duży sklep odzieżowy, więc oni tą poduszkę finansową mieli, więc nie wiem teraz, jak w tym momencie wygląda kondycja tego klienta. Natomiast w przypadku małych biznesów to się często po prostu kończy już bankructwem i skończeniem biznesu. I jak ty się mnie pytasz o to, jakie sygnały wskazują na konieczność tworzenia zaawansowanej analityki, to ja trochę przekornie powiem, żeby na te sygnały nie czekać. Żeby jednak mieć w sobie coś takiego, że faktycznie warto sprawdzać te KPI na bieżąco, bo czasami nawet nie wiemy, że coś nas może zainteresować, a jak będziemy w te dane patrzeć regularnie, to będziemy je lepiej rozumieć i od razu będziemy w stanie wychwycić jakieś anomalie, jakieś dziwne sytuacje, na które warto jest od razu odpowiadać. No tak, najlepiej, żeby jednak ta historia zakończyła się happy endem i tutaj chciałabym przejść do kolejnego pytania. Czy masz takie przykłady w tym momencie w głowie, której mógłbyś się podzielić, kiedy to analityka zmieniła kierunek strategii firmy u klientów, z którymi współpracowałeś? O jednym przed chwilą powiedziałem, No myślę. Tak, tutaj już myślę, że postawmy kropkę. Tutaj na szczęście, tak jak wspomniałam, skończyło się happy endem. Właśnie chciałam podpytać o jeszcze innych klientów, no bo tak jak też wspomniałeś, wiele sytuacji prowadzi do zamknięcia biznesu, a tego byśmy jednak chcieli uniknąć. Ja powiem tak, przykłady, w których analityka zmieniła kierunek strategii firmy jest bardzo dużo. To mogą być przykłady małych, lokalnych sklepów, którzy na przykład przestali handlować konkretnym produktem, zaczęli innym. To mogą być przykłady gdzieś tam z górnej półki, gdzie wchodzą jakieś nowe technologie, nowe rozwiązania i tak dalej. Natomiast ja trochę przekornie, żeby tak ci nie było za łatwo ze mną rozmawiać, odwrócę to, bo myślę, że to jest fajne, marketingowe, takie PR-owe, że ta analityka to jest takie, że tutaj ty sobie analizujesz i później nagle robisz dużą zmianę w firmie i zmienia się wszystko i nagle jest w ogóle super, pięknie, wszyscy są bogaci i tak dalej. To jest oczywiście piękna historia, natomiast trochę nie o to chodzi w analityce. Oczywiście, że fajnie jak coś takiego się trafi i gdzieś tam takie złote strzały się też na rynku będą pojawiały. Natomiast dla zwykłych śmiertelników w analityce chodzi o to, żeby na bieżąco poprawiać sklep o troszkę. Nie? Czyli tutaj znajdę gdzieś tam, przesunę trochę przycisk, albo zmienię tekst, albo kolorystykę, albo kontrast. Na te 1000 osób 2 osoby więcej zauważą to, 2 osoby więcej kupią. To są takie bardzo drobne rzeczy, które jak nałożysz sobie je na siebie i nałożysz sobie je na czas, to finalnie to się przykłada na niezły wynik, nie? Czyli gdzieś tam tutaj 0,5%, tam 0,5%, tutaj się może procent uda i nagle w skali roku osiągasz coraz lepsze wyniki. I taki scenariusz będzie dużo częstszy i do takiego scenariusza zachęcam wszystkich, żeby właśnie dążyć, żeby nie szukać takich złotych strzałów. One się oczywiście mogą pojawić, ale żeby częściej myśleć właśnie w kontekście analityki, jako szukanie takich drobnych optymalizacji, bo one naprawdę w czasie będą dawały fajne wyniki. Czyli zobacz, jednak trudny temat poruszamy. Mówiłaś poważny, ja chciałem tylko tak trochę, żeby tutaj ludzi od razu nie straszyć, że teraz będziemy, wyciągać jakieś problemy świata. Chciałem do tego tak trochę delikatniej podejść, chociaż faktycznie temat jest złożony i tak naprawdę w ostatni weekend rozmawialiśmy trochę o statystykach różnej maści i tam się też często pojawiały takie komentarze. No, ale to oni tutaj pewnie nie uwzględnili tego, tamtego, siamtego, wamtego. I faktycznie trochę tak jest z analizami różnej maści, że czasami ciężko jest stwierdzić,
czy na pewno o czymś istotnym nie zapomnieliśmy. Takie bardzo fajne wykresy gdzieś tam można znaleźć sobie w internecie, korelacje na przykład populacji jakichś tam rekinów w oceanie, gdzie jak sobie to na wykresie położysz, jak to się zmieniało, to się okazuje, że jak sobie to porównasz z wykresem, nie wiem, bezdomności w Ameryce, to jest korelacja prawie 1:1, nie? Że to się tak samo zmieniało. Oczywiście my spodziewamy się, że to trochę nie ma ze sobą za wiele wspólnego, ale w biznesie, jak masz sobie takie dwa wykresiki gdzieś tam pokazujące jakieś rzeczy, nie wiem, ruch w internecie względem jakiejś tam ilości czegoś innego, no to nagle się okazuje, czyli to wynika z tego i sobie wyciągasz wniosek. A to tak nie zawsze musi być. Albo może być odwrotnie, czyli nie A wpływa na B, ale B wpływa na A. A bardzo często w ogóle nie będzie miało ze sobą nic wspólnego. Więc tak, przyznaję się, temat jest złożony, nie ma łatwych odpowiedzi i już trudno. Czyli im dłużej o tym opowiadasz, tym bardziej sobie zdaję sprawę, że czasem już nie ma sensu działać samemu, bo można sobie zrobić więcej szkody niż pożytku. Dobrze, a jakbyś miał tak spiąć klamrą, z jakimi problemami najczęściej zgłaszali się klienci? Wiem, że o tym już było wspominane, ale jakbyśmy mieli tak zamknąć pewien etap naszej rozmowy, jakie to są problemy? Z czym najczęściej zgłaszali się klienci do Ciebie? Ja na to pytanie odpowiem, ale najpierw się jeszcze odniosę do tego, co powiedziałaś chwilę wcześniej. Łatwe pytanie, trudna odpowiedź, więc idziemy już tym ciągiem. Ja sobie pójdę swoim ciągiem. Nie, żartuję. Wiesz co, nie, powiedziałaś już takiego, że w pewnym momencie trzeba poszukać pomocy gdzie indziej. Ja się z tym zgadzam i zaraz przejdę, odpowiadając też na to ostatnie pytanie. Natomiast ja też chciałem najpierw troszeczkę optymizmu dać ludziom, bo właściciele biznesu mają bardzo dużo informacji o tym biznesie. I to jest coś takiego, że często to oni będą mieli rację. Czyli będzie jakiś analityk z zewnątrz, będzie robił jakiś audyt, będzie jakiś robił raporty i on będzie mówił, to trzeba zrobić tak i tak i tak. Częściej będzie tak, że to ta osoba z zewnątrz, która nie jest w tym biznesie na co dzień, która gdzieś tam trochę może już myśleć schematowo w kontekście u tego klienta to było tak, więc tutaj też tak będzie. Paradoksalnie wydaje mi się, że oni będą się częściej mylić niż zieloni analitycy, ale jednak tacy, którzy są blisko biznesu. I teraz sobie płynnie przejdę do tych problemów, z którymi często klienci zgłaszają, bo to są często takie problemy techniczne. I myślę, że właśnie warto w tym kontekście o tym myśleć, czyli nie szukajmy kogoś, kto powie nam, za nas, jak prowadzić biznes, szukajmy kogoś, kto pomoże nam odnaleźć się w tym gąszczu danych, które mamy i dzięki temu nam będzie łatwiej powiedzieć, co robić z tym biznesem. Problemy, już konkretnie mówiąc, bo ty mi musisz przerywać, bo jak mi nie będziesz przerywała, ja będę płynął. To najczęściej jednak mnogość źródeł danych. Czyli jak sobie z takimi klientami rozmawiam, to są przypadki, jak mówię, dobra, pokaż mi teraz, drogi kliencie, jak robisz te bieżące, powiedzmy, obowiązki w kontekście analizy danych. No i się okazuje, że taka osoba, w tym konkretnym przypadku, żeby sobie to było łatwiej wyobrazić, e-commerce manager, robi na przykład raz w miesiącu analizy dla zarządu, dla marketingu, a tam jeszcze innych zespołów, dla siebie też. No i żeby to zrobić, to on musi wyeksportować dane z jednego narzędzia, z CMS-a, wyeksportować dane z ERP-a, wyeksportować jakieś tam wyniki finansowe, wyeksportować kwestie, informacje gdzieś tam z jakichś zewnętrznych narzędzi, często z jakiegoś Analyticsa. Tych raportów jest bardzo dużo, tych danych jest bardzo dużo, one są gdzieś tam trzymane w różnych formatach, tutaj będzie taki format, tam taki. Jak sobie tak to wszystko zbierzemy do kupy i spróbujemy zrobić jakąś tam nawet prostą analizę dla zarządu, to się nagle okazuje, że można 2-3 bite dni na tym siedzieć i tak co miesiąc takie analizy robić. A jak jeszcze, nie daj Boże, dostaniemy później jakieś pytanie, a dlaczego tu jest tak i tak, to cała zabawa od nowa.
I to są takie częste problemy, czyli myślę, że kwestie techniczne z narzędziami. Bardzo często klienci próbują gdzieś tam szukać sobie na to rozwiązania, ale gdzieś tam zła konfiguracja, może trochę złe rozumienie tego i z tym wszystkim i też po prostu te dane, które mamy wyjściowe są złe, tak? Więc skoro mamy dane złe, to często analizy, a na pewno wnioski też mogą być złe. A masz poczucie, że zawsze taki e-commerce manager rozumie ten biznes? To jest może takie przewrotne dość pytanie, ale czy on na pewno na przykład wie, z czego te dane wynikają, czy nie dochodzi na przykład do kanibalizacji też tych danych, czy w ogóle spotykasz się z taką świadomością po drugiej stronie? Wiesz co, spotykam się i z takimi, i z takimi. To znaczy, ja bym chyba podział zrobił po wielkości biznesu. To jest oczywiście duże uproszczenie. Natomiast moje doświadczenia są takie, że z reguły te większe e-commerce'y, też często dłużej działające na rynku, gdzie ten e-commerce manager to jest osoba, która ma pod sobą cały zespół i tak naprawdę może się skupić na poszczególnych elementach, często ma czas, żeby na jakieś konferencje pojeździć, może coś poczytać, trochę się o nowościach dowiedzieć, na spokojnie sobie wszystko przeanalizować. To będą te osoby bardziej świadome i bardzo często są też w stanie dużo ciekawych insightów, dużo informacji nam przekazać. Natomiast po drugiej stronie tej barykady postawiłbym mniejsze e-commerce'y. To jest oczywiście znowu duże uproszczenie i mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, natomiast moje doświadczenia są takie, że z reguły właśnie jakieś startupy, może nowe firmy, może po prostu mniejsze firmy mają e-commerce managera, który jest trochę od wszystkiego. To znaczy on jest i trochę social managerem, i trochę marketingowcem, i trochę spina politykę cen, i trochę kategoriami zarządza i tak dalej. I z reguły, czy to jest kwestia braku czasu, czy braku doświadczenia, czy trochę, nie chcę mówić kompetencji, chociaż też to różnie bywa. Natomiast to są też osoby, które z reguły szukają takiego partnera, który nie będzie czekał na konkretne wytyczne, co należy zrobić, jaki jest pomysł i tak dalej, i pod to dostosuje ofertę. Tylko szukają trochę partnera, który weźmie na siebie ciężar i da konkretne pomysły, konkretne decyzje, trochę podpowie, jak to można gdzieś tam poukładać, co się sprawdza na rynku, czego unikać, w co jak najbardziej inwestować. Tak off-topicowo ciężko ci przerywać. Mądre rzeczy mówisz i niestety ciężko mi jest się czasem wbić w twoją wypowiedź. Ale to dobrze, potraktujemy to jako totalny pozytyw. No dobra, ale postawmy kropkę i przejdźmy w takim razie do kolejnego punktu naszego programu. Nie będziemy owijać w bawełnę i też o tym wspominamy w opisie naszego odcinka. Jesteśmy też tu po to, żeby porozmawiać o naszym rozwiązaniu Facts Matter by Power BI. No i cóż, może opowiedz o nim z własnej perspektywy, czym dla Ciebie jest to rozwiązanie. Opowiedz mi trochę o Facts Matter, tak jakbym właśnie była klientem, przychodzę do Ciebie i zadaję Ci to pytanie. Trochę już na to odpowiedziałem wcześniej, trochę niechcący, natomiast jak pytałaś o te problemy, to jest ta kwestia tej mnogości danych i tych narzędzi i te problemy z przygotowywaniem analiz, to jest trochę w ogóle, nie wiem czy my o tym mówiliśmy kiedyś, ale to odsłonimy trochę karty. To była taka główna motywacja w ogóle do powstania tego Facts Matter, żeby to opakować w produkt, żeby trochę na te potrzeby odpowiedzieć, bo faktycznie z tym się najczęściej spotykaliśmy. Czyli główną funkcją, główną gdzieś tam zaletą, w moim przynajmniej subiektywnym odczuciu dotyczącą Facts Matter jest to, że integrujemy się z w miarę możliwości wszystkimi systemami klienta, ale nie tylko systemami, mogą być to też jakieś pliczki Excelowe, jak na przykład mamy jakieś tam rzeczy z marketingu albo z innych miejsc. Łączymy się nie tylko z systemami, ale jak na przykład klienci dostają raz w miesiącu fakturę od kurierów za usługi, to też takie dane na przykład możemy sobie tam rzucić, tak żeby faktycznie jak najwięcej danych było w jednym miejscu,
my sobie to później wszystko odpowiednio łączymy, automatyzujemy i wynikiem, czyli tego, co klient dostaje od nas, jest jedno narzędzie. Wykorzystujemy do tego Power BI od Microsoftu. I więc też dostęp do tego jest w chmurze. Myślę, że tych narzędzi do wizualizacji też trochę na rynku jest, więc nie będę o tym mówił. Mam nadzieję, że mniej więcej nasi słuchacze będą wiedzieć. Jak nie, to zachęcam, żeby sobie po prostu wpisać Power BI, wyszukiwarkę, można o tym poczytać. Łączenie danych z wielu źródeł. Łączymy dane, robimy z tego wizualizacje dynamiczne i dajemy klientowi narzędzie, z którym on sobie może się dalej później, czy sam, czy z naszą pomocą, czy z pomocą innych analityków bawić i wyciągać na tej podstawie szybciej i bardziej rzetelne wnioski. Ja wypowiadam się bardziej też z poziomu laika i dla mnie taką główną korzyścią FaxMatter jest łączenie danych z wielu źródeł i na tym głównie się skupiam w różnych też przekazach marketingowych. No dobrze, a wróćmy może do tego przykładu z planszówkami, bo gdzieś został zapomniany po drodze. Czy FaxMatter by Power BI jest odpowiednim rozwiązaniem dla tego typu biznesu, gdzie mówimy o jednoosobowej działalności, nie mówimy o rozbudowanych strukturach? Też mam pytanie, czy FaxMatter jest dobry dla każdej branży? Czy może są takie branże, dla których to rozwiązanie jest szczególnie polecane? Jakbyś mógł tutaj rozwinąć tę wypowiedź? Wiesz co, my tutaj nie rozróżniamy FaxMatter na konkretne produkty. Natomiast czy dla jednoosobowej działalności to będzie ok? No trochę nie wiem, no bo to trochę zależy od tego, jakim dysponujemy budżetem, jakie technologiczne rozwiązania mamy i tak dalej. W naszym zamyśle też się chcieliśmy trochę pokłonić dla takich małych biznesów. To są często sklepy, które stoją na przykład na WooCommerce albo na Shopperze, albo na innym rozwiązaniu i jakby no mamy taką powiedzmy standardową wersję też przygotowaną. To ja też mówię, mimo że rozmawiamy o FaxMatter, który też trochę staramy się wypromować, to nie musi być FaxMatter. To tak naprawdę analiza to w moim odczuciu bardzo pomoże i część rzeczy będzie też zrobione już w taki sposób powiedzmy po Bożemu. Ja się pod tym podpisuję, że jest to ok. Natomiast jak ciebie nie stać na przykład albo nie chcesz wydawać na to pieniędzy, bo chcesz sobie gdzieś tam w coś innego zainwestować, to zachęcam cię, żebyś jednak poszukała też jakiegoś innego rozwiązania niż Power BI albo Power BI i na własną rękę też to można oczywiście robić. Więc nie musi być FaxMatter, natomiast ja też tak trochę przewrotnie powiem, bo to jeżeli pytamy się, czy małe biznesy stać na FaxMatter, to wracając też trochę do tego, co wcześniej mówiłem, mi się wydaje, że małe biznesy przede wszystkim powinny inwestować w analitykę, więc w tym wypadku też i w FaxMatter, żeby dać sobie tą pewność, że nie będziemy się musieli zaraz zwijać. Bardziej ciebie spytam, czy stać ciebie na nieinwestowanie w FaxMatter? No to pewnie zależy jeszcze, jak sobie przekalkuluję moje koszta. A dlaczego Power BI? Bo powiedziałeś, że to nie musi być Power BI, ale jakie korzyści posiada w sobie Power BI? My się zdecydowaliśmy na Power BI z kilku względów. Pewnie wszystkich już też teraz nie powiem, no bo decyzja była podjęta jakiś czas temu. Natomiast ja bardzo lubię Power BI z kilku względów. Po pierwsze, interfejs jest to narzędzie Microsoftu, więc jest też dość niski próg wejścia dla osób, które wcześniej o nim nie słyszały, bo bardzo łatwo się będzie odnaleźć i sam widziałem to, że jak ludzie gdzieś tam mieli pierwsze podejścia do korzystania z takich raportów, to jakoś intuicyjnie im się to udało odnaleźć. Mamy tutaj też do czynienia z narzędziem, które jest bardzo żywe. Sam Power BI, wielkość community, cała masa jakichś informacji dodatkowych, gdzieś tam na forach, nie forach, bardzo dobrze, bardzo prężnie działa zgłaszanie pomysłów do dalszego rozwoju FaxMatter, gdzie my też zgłaszaliśmy historycznie jakieś tam pomysły, co by tu można było poprawić. Nie będę teraz mówił statystyk, ile z tego udało się wdrożyć, ile dzięki nam, ale faktycznie ilość zmian, aktualizacji, które Microsoft wypuszcza, jakichś tam poprawek jest spora. Niskie koszty, dostępność tak naprawdę z chmury w każdym miejscu, nawet gdzieś tam korzystaliśmy z konektorami, na przykład z PowerPointem, czy z innymi narzędziami Microsoftu, więc
Mam nadzieję, że powiedziałem wystarczającą ilość zalet. No tak, reklamę Microsoftu mamy już za sobą. No trochę, czy to reklama, nie reklama, tak jak mówiłem wcześniej, no ja osobiście jestem może nie przeciwnikiem Excela, ale wydaje mi się, że to narzędzie pełni dużo większą rolę niż powinno w życiu różnych organizacji, więc osobiście nie jestem taki super zakochany w Microsoftie, ale faktycznie no nie mogę, tak, jest to popularne rozwiązanie na całym świecie. Nie znam statystyk, w mojej bańce informacyjnej nawet chyba najpopularniejsze do tego typu rzeczy, jeżeli mówimy gdzieś tam o całym pakiecie Office, więc z automatu ten interfejs po prostu będzie łatwiejszy dla ludzi, bo już to znają, już są z tym zaprzyjaźnieni. Pewnie. A z jakich źródeł FactsMatter zbiera dane? Ze wszystkich. Kropka. A Nie, no przykłady? mogę trochę rozwinąć. Tak naprawdę, no my oczywiście mamy jakieś tam gotowe konektory do tych najpopularniejszych rozwiązań, czy to CMS, czy ERP, czy jakiś marketing automation i tak dalej, więc tak, nawet jeżeli nie mamy jakiegoś konektora, a do nas przychodzi klient i mówi, a ja korzystam z tego i z tego, no to sprawdzamy, czy jest API. No bo najwygodniej jest dla nas się po prostu łączyć przez API i sobie te dane pobierać cyklicznie. Natomiast nawet jak nie ma API, i takie przypadki też były, albo na przykład klienci mają jakieś dedykowane rozwiązania, to już mówimy o tych większych klientach, to możemy też po prostu połączyć z bazą danych. I też to robimy, więc nawet jak mówiłem wcześniej, to nie musi być system, to mogą być jakieś Excelki, to mogą być jakieś tak robione dane gdzieś tam z jakimś skryptem po prostu raz dziennie, na przykład konkretny, coś z czego korzystamy w tym momencie, czyli cenniki produktów albo jakieś tam stany magazynowe pobierane z jakichś tam innych systemów i raz dziennie jest to rano wrzucane na FTP-a i my sobie to pobieramy, zapisujemy i mamy w ten sposób aktualne ceny, jakie są na przykład na stronie wszystkich produktów. I wspomniałeś o API, ja też chciałam dopytać o integrację FactsMatter z moim obecnym systemem e-commerce. Zostańmy przy sklepie z planszówkami, zakładając, że jest on oparty o system WooCommerce. Jak wygląda integracja rozwiązania FactsMatter z moim obecnym systemem? Czy będzie to skomplikowane? Ile czasu to zajmie? Przy dobrym świetle, jeżeli chcemy pobierać tylko i wyłącznie dane z WooCommerce'a, chociaż tak jak mówiłem wcześniej, no, największą zaletą dla mnie jest pobieranie danych z różnych miejsc, więc załóżmy, że sobie dla tego przykładu dołożymy jeszcze Google Analytics, na przykład Google Search Console. Bardzo lubię dodawać dane z Google PageSpeed Insight, może jeszcze chwilę o tym powiem, bo teoretycznie, znaczy w praktyce narzędzie jest bezpłatne, każdy sobie może tam wchodzić i to robić, natomiast jakbyś sobie tak chciała wejść sama i zobaczyć na to, wejdziesz sobie, zobaczysz jakie wyniki masz teraz na sklepie, ale jakbyś chciała je porównać z tymi sprzed tygodnia, no to już tego za bardzo nie zrobisz. A często jest tak, że jednak klienci jakieś zmiany w serwisie robią, one różne skutki przynoszą, no i jak później masz kiepską sprzedaż, albo ci po prostu duże współczynniki odrzuceń i ci klienci ze strony wychodzą, to częstym powodem będzie czas czytywania strony faktycznie. To, czy on jest wysoki czy niski, to tam sobie jakoś możesz ocenić, ale żeby zrozumieć, czy na pewno to jest ta przyczyna, warto by było porównać sobie te dane. I teraz będziesz miała problem. To, co my robimy właśnie przy okazji też tych połączeń, na przykład właśnie z Google PageSpeed Insight, no to raz dziennie dla konkretnych stron takie zapytanie robimy i wyniki zapisujemy u siebie w bazie. I dzięki temu masz jakby dodatkową korzyść, czyli mimo, że my Cię integrujemy z narzędziem, z którego możesz już znać i też korzystać, no to dajemy dodatkową korzyść w postaci zapisywania danych w bazie i otrzymujesz od nas możliwość, żeby faktycznie sobie te dane porównywać i trochę znowu, nie, bardziej Ci tam rzetelnie rozumieć, co się dzieje z biznesem. I teraz sam wszedłem już w takie dygresje, że już się zgubiłem.
Zaraz złapę, napiję się wody. To mi da chwilę na myślenie. Super, no ja też się tak zastanawiam, że nie wiem, zostawiacie mnie potem z tą integracją. Ja chciałabym też dopytać się, co dalej, ale to możesz dokończyć swój wątek i potem przejść do kolejnego. Kończę wątek, bo już pamiętam, ty pytałaś mnie o integrację z WooCommerce'em i tak jak ci mówiłem wcześniej, no mamy jakby gotowe konektory pod takie rzeczy, nie? Więc przy takim okazji, że jesteś małym sklepem, który korzysta z takich standardowych narzędzi i powiedzmy na start chce minimalnie proste narzędzie, to my na tą potrzebę odpowiemy. Nie powiem teraz konkretnej kwoty, konkretnego czasu, ale mówimy naprawdę o niskich budżetach i krótkim czasie wdrożenia. Tak na zasadzie, nie wiem, tydzień, 2 to jest maks i to przy założeniu, że robimy sobie jeszcze jakiś audyt GA4 na przykład, poprawiamy konfigurację i tak dalej. Okej, i tu postawmy kropkę i przechodząc jeszcze raz do tego, o co już wcześniej podczas Twojego picia wody dopytałam, wdrożyliście mi system i co dalej? Wdrożyliśmy ci FactMatter i co dalej? Mam nadzieję, że duże szczęście po twojej stronie, że masz takie fajne narzędzie. Natomiast zakładam, że nie tylko o to pytasz, czy będziesz szczęśliwa, czy nie. My oczywiście w ramach samego wdrożenia oferujemy też szkolenia, skorzystania, jakieś wsparcie na początku na pewno się przyda. To jest u nas w standardzie. Jeżeli chodzi o to, co ty z tym możesz robić, to w najgorszym wypadku, czyli że nie będziesz robiła nic i tak jest okej. Dlaczego? No bo generalnie z narzędziami analitycznymi jest tak, i to trochę mówię teraz bardziej z punktu widzenia doświadczenia, bo z punktu widzenia takiej prywatnego odczucia to nie jest super okej, ale często tak się zdarzy, że ty masz po prostu checklistę, analityka jest ważna i później sobie słuchasz takiego podcastu, albo teraz sobie rozmawiasz ze mną i sobie takie narzędzie wdrażasz. I nierzadko będzie tak, że to sobie będzie leżało. No bo ty już masz takie poczucie, jestem biznesmenem, zadbałem o analitykę i tak dalej. I tak niestety będzie czasami, nie mówię, że zawsze, ale sam też takich rzeczy doświadczałem. I tak, natomiast to i tak jest spoko, bo wdrażasz sobie takie narzędzie, możesz, tak, też to często mówię w kontekście na przykład GA4, nie? Że to jest coś, co warto wdrożyć od razu, jak jest nowy sklep, bo nawet jeżeli ty na początku nie będziesz chciała, nie będziesz miała czasu, żeby to analizować, to przyjdzie taki moment, że pojawi się pytanie. I to niezależnie od tego, czy będziesz ze mną rozmawiała, czy nie, czy gdzieś tam będziesz się tym interesowała, przyjdzie taki moment, coś takiego się wydarzy, że pojawi się pytanie. I to jest ten moment, kiedy wchodzi FactMatter cały na biało i ty sobie myślisz, a ciekawe, z czego to się bierze, albo ciekawe, jak tam to i to wygląda. I wtedy przychodzi myśl, ja mam na to łatwą odpowiedź. Wchodzisz sobie w narzędzie, korzystasz i już masz. To jest oczywiście dość pesymistyczny scenariusz, ale on i tak już w moim odczuciu jest okej. No bo tak gdzieś tam na te pytania, które będziesz potrzebowała, odpowiedź sobie znajdziesz. Ja oczywiście zachęcam, żeby z tymi narzędziami, z naszym narzędziem, ale też ogólnie z tą analityką, pracować na bieżąco, tak jak mówiłem. I teraz FactMatter jest zrobione trochę z myślą właśnie o czymś takim, że to nie jest narzędzie, które ty sobie wejdziesz i zrobisz sobie zdjęcie w wykresiku, że jest super i wysyłasz do procesa. Oczywiście też tak możesz zrobić, ale no to nie trzeba by mieć takich narzędzi. Do tego można by po prostu sobie mieć Painta i też zrobić wykresik i go wysłać. My tutaj robimy to z myślą o takiej bieżącej pracy, czyli żebyś była w stanie się przyklikać przez te wizualizacje, trochę zmienić, tu gdzieś tam wejść głębiej, tak, od ogółu do szczegółu, tu zobaczyć, tu porównać, tu kliknąć, żeby to się zmieniło. To są te wszystkie dynamiczne wizualizacje, które pozwalają na taką aktywną pracę. I to jest coś, do czego zachęcam i bardzo często, to też trochę powiem teraz z doświadczenia, okazuje się, że w trakcie takiej bieżącej pracy tobie się pojawią z tyłu głowy kolejne pytania, kolejne rzeczy, których na przykład wcześniej się nie spodziewałaś, że w ogóle będziesz chciała to liczyć, to mierzyć i będzie potrzeba, żeby coś w narzędziu zmienić
I oczywiście też możemy to zrobić, w sensie robimy to po prostu. No, te narzędzia żyją, one się rozwijają, potrzeby klientów też się trochę zmieniają, potrzeba, żeby analizować kolejne aspekty biznesu jest fajna. Zresztą moje doświadczenie pokazuje, że ludzie się bardzo łatwo zakochują w analityce i faktycznie jak sobie gdzieś tam zaczną klikać, zaczną działać, to bardzo szybko przychodzą do takiego stanu trochę fanatyków i nagle nic nie robią, zanim tego nie zbadają na przykład, nie? I to jest bardzo fajne. I więc mam nadzieję, że taki scenariusz też będzie miał tutaj miejsce. Mam nadzieję w takim razie, że każdy, kto nas słucha po drugiej stronie, nie odbiera tego jako puste frazesy. Oczywiście tutaj siedząc jako taki przykładowy klient, przekonałbyś mnie do rozwiązania. Na pewno FactsMatter przyda się w analizie danych. I co? Na początku wspomnieliśmy o tym, jaką lekcję wyciągnie każdy słuchający z tego spotkania. Ja osobiście też mogę powiedzieć, że uważam, analiza danych jest tematem dość złożonym i na pewno lepiej jest patrzeć na swój biznes pod kątem wielu czynników. Nie jest to takie zero-jedynkowe. Nie wystarczy poznać swój biznes za pomocą kilku KPI-ów. Kluczem do sukcesu jest jednak patrzenie na biznes z dystansu, łącząc ze sobą różne źródła danych, a to właśnie zapewnia FactsMatter by Power BI. Jeśli jesteście zainteresowani, aby poznać bliżej to rozwiązanie, to w opisie tego odcinka znajduje się link do naszej strony. My na pewno bardzo zachęcamy do kontaktu z naszym sprzedawcą. Potem być może będzie też spotkanie z Tomkiem i potem zobaczymy, jak to nasza współpraca mogłaby się rozwinąć. Ja Ci, Tomek, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i słyszymy się w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jakaś puenta? Ja również dziękuję. Właśnie sobie zdałem sprawę, jak zaczęłaś już kończyć tą rozmowę, że niektórzy mogą czuć się zawiedzieni, bo na początku mówiłem o tym, że trochę skrytykuję Excel, a w sumie mało go skrytykowałem. No właśnie, No chyba zmiękłem. Chyba trochę zmiękłem na starość, ale nie będę teraz psuł flow pożegnania i jak ktoś będzie chciał się dowiedzieć, dlaczego tak bardzo nie lubię Excela, to zachęcam na śledzenie mnie, może kiedyś o tym powiem coś więcej. Cześć.